Wybaczcie mi, że mój makijaż wygląda jak wygląda, ale miałem trudny dzień, długi dzień. Wiecie, wyszedłem z domu. Wychodzenie z domu jest zawsze trudne. I właśnie o tym jest ta historia w zasadzie. Bo, że spędziłem wiele lat w zasadzie nie wychodząc z domu, to nie jest żadna tajemnica. To, że to się jakiś czas temu zmieniło, to również jest faktem. Ale inna sprawa, że generalnie rzadko mi się zdarzało wychodzić z domu wyglądając tak, jak wyglądam, nie mając ze sobą osoby towarzyszącej, ponieważ, cóż, nie miło się słucha tekstów w rodzaju, gdyby to był mój sen, to bym go wyjechał z domu, no wiecie, te sprawy. Ale ostatnio po raz pierwszy wyszedłem z domu, wyglądając alternatywnie. To była wyprawa całego kolektywu w takim sensie, że w zasadzie to wszyscy z tego śmieszkowaliśmy. I to był totalny shit show. Szliśmy, żeby odebrać tę cudowną bluzę z paczkomatu, tę cudowną bluzę, którą upolowaliśmy na Vinted. I myśleliśmy sobie, nie no spoko, paczkomat jest blisko, co może być trudnego w pójściu i odebraniu paczki, right? Więc ubraliśmy się, zrobiliśmy make-up, ubraliśmy słuchawki i wyszliśmy z domu. Idziemy sobie na słuchawkach, prawdopodobnie trochę zbyt głośno, napierniczało Tell Me I'm Alive od All Time Low. Bardzo ironiczne, albo raczej powinienem, że bardzo na miejscu oddające moje aktualne nastroje co do stanu mojego życia, ale mniejsza o to, o tym opowiadać nie będę. I było zarąbiście, jak w teledysku. Ja byłem na froncie, generalnie czułem się zarąbiście, cały świat był piękny, śmiałem się, co złego mogło się przytrafić. Pierwsze nieszczęście, jakie mnie spotkało, które było dosyć żałosne, to był fakt. Znaczy najpierw należy nadmienić, że byłem w innej bluzie, która znana jest z moich zbiorach z tego, że cokolwiek schowane do jej kieszeni najprawdopodobniej bardzo szybko ją opuści. No więc dosłownie na chwilę, idąc do tego paczkomatu, wyciągnąłem telefon, żeby przełączyć jakiś totalny trash, który się tam wkradł i schowałem go do tej kieszeni. Bo mentalnie byłem oczywiście... Nawet nie mam pomysłu. Czy wspominałem, że byłem w słuchawkach, a muzyka grała trochę za głośno? No więc ten telefon mi wypadł. I idę sobie, jest zarąbiście. Moje słuchawki są bezprzewodowe, więc nie zauważam tego. I podbiega do mnie osoba, że jest sprawa. Ja się odwracam, a tam kolejne 2 osoby basically do mnie, że zgubiłeś telefon. W tym momencie inni z Dida uciekają, ja jestem jak A należy dodać, że nie było widać, że jestem w słuchawkach, bo ta bluza ma również zajebiście duży kaptur, który idealnie chowa nawet headsety gamingowe. No więc, dobra, generalnie gdybym zgubił ten telefon, to byłby bardzo poważny problem z bardzo wielu powodów. Gdybym trafił na wredniejsze osoby, no byłoby nieciekawie, ale mniejsza. Wziąłem go, podziękowałem, idę dalej. Zgliczowałem się na przejściu dla pieszych na dobre 5 minut, bo z jakiegoś powodu zapomniałem, jak działa przejście dla pieszych. Dysocjacja Final Boss. Ale dobra, dotarłem przed galerię, gdzie stoją te paczkomaty i sobie podchodzę do nich. Teraz, generalnie kod otwarcia dostał mój znajomy, bo nie pytajcie czemu, zamówiłem to na jego numer telefonu, więc najpierw musiałem znaleźć screena. Znalazłem screena. Podchodzę do tego paczkomatu, kolejny epizod dysocjacja Final Boss, bo co robi ta klawiatura? Ja nigdy wcześniej nie otwierałem paczkomatu inaczej niż zdalnie. Próbowałem użyć kodu QR, skaner mnie nie lubił, albo nie rozumiem, jak on działa. Mniejsza, dobra. Ale ogarnąłem, jak działa. W ogóle zaczynam wpisywać numer telefonu do odbioru, klawiatura się kliczuje, więc muszę to robić chyba 3 razy. Zaczynam tam już panikować normalnie, zwłaszcza po tej sytuacji z telefonem. Ale dobra, udaje mi się, wpisuję kod odbioru i tak mniej więcej w połowie wpisywania kodu odbioru otwiera się koło mnie skrytka, więc co mądry ja zrobiłem? Chciałem wziąć paczkę. To nie była moja paczka. Otworzył ją ktoś zdalnie. Więc przepraszam tę osobę, że jestem skołowany, że nie chciałem jej okraść. W ogóle prawdopodobnie moje tłumaczenie się sprawiło, że ta sytuacja była jeszcze bardziej dziwna niż normalnie. Ale dobra, udało się. Wziąłem paczkę, wróciłem. Więc cieszę się, śmieszkujemy sobie z ekipą, muzyka gra. Tym razem tego telefonu pilnuję w tej chrzanionej torebce, którą mam ze sobą. Prawie, że tą torebkę kuźwa przytulam, żeby mi przypadkiem na przykład nie stwierdziła, że arozpinalna sama z siebie klamra się jednak rozepnie. I idę sobie, jestem już koło domu
I na tym chodniku w ogóle w obie strony sobie chodzą ludzie. I jedna osoba jakby schodzi ze swojej ścieżki, a przynajmniej tak to dla mnie groźnie wyglądało. Dla kogoś tak społecznego jak ja, to jest przerażające. Oczywiście jestem w słuchawkach, na słuchawkach mam kaptur. I teraz jest mi trochę przykro, bo dopiero jakieś kilka minut później mój mózg zaczął rozkodowywać, co właściwie ten ktoś do mnie powiedział. I najprawdopodobniej było to coś w stylu: hej, masz bardzo fajny styl. Jest ten problem. Myślałem już tylko o tym, że mam paczkę, przeżyłem, spotkała mnie masa nieszczęść i ten ktoś mnie zaskoczył. Więc zrobiłem przerażoną, skonfundowaną minę, odskoczyłem. W ogóle było blisko, bym się puścił biegiem. A ten ktoś prawdopodobnie tylko chciał mi powiedzieć komplement i nie wiedział, że miałem na sobie słuchawki. I pewnie myślał, że byłem chamski, ale cóż, trudno, stało się. Jeśli jakimś cudem ta osoba to ogląda, to hej, przepraszam bardzo, to tylko moje niedojęcie umysłowe. Teraz powinno się okazać, że nie tylko to widzisz, ale jeszcze powiedziałeś do mnie coś zupełnie innego. Mniejsza. Dobra, ale wracam. Przymierzam tą bluzę, jest świetna. Jest świetna. By the way, ona świeci w ciemnościach, jestem radioaktywny. Więc przychodzę, biorę statyw, mam masę energii. I tak jak ogólnie można by podsumować ten dzień jako festiwal nie tyle nawet wpadek, co po prostu przejawów mojej głupoty. Raz za razem robiłem coś głupiego. Ale mniejsza. Chociaż to wtrącenie było bardzo ważne. Spędziłem 3 godziny nagrywając TikToki, draft do TikToków. Trochę z nich było mało ambitnych, ale przy kilku się cholera postarałem. Ja tutaj mam LEDy, mam tutaj bardzo dużo LEDów, które mają różne opcje kolorystyczne, więc próbowałem m.in. nagrać teledysk z lip-synkiem do jednej piosenki od... Naprawdę zapomniałem nazwy zespołu. Escape the Fate. Więc próbowałem nagrać jeden ambitniejszy teledysk. Mam fajny kubek w alternatywnej jednorożce, patrzcie. Gdyby wziąć je, poplasterkować i zamienić te plasterki miejscami, to wyszłyby z tego zebry i to byłbym ja. I miałyby też dwa rogi. Więc chciałem nagrać trochę ambitniejszy teledysk, oparty na lip-syncu, owszem, do jednej piosenki od Escape the Fate, który między innymi obejmował zmiany koloru światła. I to było trudne, ponieważ musiałem wyczuć, w którą stronę skierować ten pilot, w jakim miejscu, pod jakim kątem. Niestety nagrywałem to przez TikToka, przez co nie mogłem tego zrobić tak, jak chciałem, o tyle dobrze, bo TikTok nie obsługuje pilota do aktywacji kamery, który mam razem ze statywem / selfie-stickiem. Ale mniejsza, napracowałem się, zapisałem średnio jeden draft na może 30, nieważne. Finalnie byłoby ich 20 tego dnia. Generalnie napracowałem się. Spędziłem nad tym 3 godziny. 3 godziny nagrywania bez przerwy, bez picia i w ogóle, co nie jest zbyt mądre, ale to był hiperfokus z ADHD, okej, ja mam ADHD, część problemów z tego właśnie wynika. I zanim ktoś się przyczepi, tak, zdiagnozowane ADHD, dziękuję, do widzenia. Mniejsza, ale byłem zadowolony, miałem te 20 draftów pod koniec dnia. Jedne były trochę lepsze, jedne były trochę gorsze, wiadomo. Może z tych 24 zobaczyłyby światło dnia, ale je nagrałem. I całe szczęście, że przynajmniej trochę rzeczy nagrałem po prostu z kamery smartfona, a nie przez aplikację, gdyż tego dnia genialny zebroid stwierdził, że podąży za radą jednej osoby co do tego, jak tej osobie się wydawało, że mogę uzyskać brakującą funkcję na TikToku, którą ta osoba miała, a ja nie. TikTok generalnie testuje nowe funkcje, dając je losowym osobom. A co zrobiłem? Zreinstalowałem aplikację i wszystkie moje drafty poszły w cholerę. 3 godziny nagrywek poszło w cholerę. Jak się pewnie domyślacie, nie odzyskałem tej funkcji. Także podsumowując, po raz pierwszy wyszedłem z domu sam. Sam plus pozostali z Dida. By the way, gdzie oni byli, kiedy ja robiłem tę genialną operację? No, good freaking question. I to był dzień pełen nieszczęść. Ale jedno się potwierdziło, to był przełom terapeutyczny, bo jeszcze pół roku temu, może bardziej rok temu, nie pozbierałbym się z tego, a tak zostałem z tego z takim, stało się. Przynajmniej było wesoło, right? Nic złego się na koniec dnia nie wydarzyło, więc równie dobrze mogę się z tego śmiać. This isn't funny. Naprawdę, gdybym stracił ten telefon, miałbym bardzo poważne kłopoty. Ciekawe, co mnie spotka, kiedy wyjdę z domu sam po raz drugi
Bo przyznam, to pierwsze wyjście postawiło poprzeczkę całkiem wysoko. Także to było tyle. Historia, która nikogo nie interesuje, ale wszyscy wiemy, że wy lubicie słuchać o nieszczęściach. Witajcie tutaj, Reverse. Zapomniałem własnej nazwy użytkownika. Witajcie tutaj, The Reverse. Mać. Nieźle zaczyna, nie?